Witajcie, moi kochani widzowie. Jako że Damian Drążek nagrał materiał z panem Arkadiuszem Janikiem, to chciałem się odnieść do tego materiału, zanim obejrzycie film z Filipin. Słuchajcie, jeśli chodzi o pana Arkadiusza, to odzywał się do mnie, do wszystkich chyba blogerów się odzywał około miesiąc temu, jeszcze jak byłem na Filipinach. Wystosował do mnie długą wiadomość i uznałem, że coś mi ta sprawa śmierdzi. Po tym filmie, jak Damian nagrał, jak ten film się nazywa, żona Filipinka okradła i zostawiła go dla dziewczyny. Polski kapitan w tarapatach. Słuchajcie, nie rozumiem paru rzeczy z tego filmu. Po pierwsze, dlaczego zrzutkę zbiera na 10 tysięcy złotych, jeśli chce wrócić do Polski. Bilet na Skyscannerze kosztuje obecnie już nawet za 2000, na wrzesień można znaleźć bez problemu. Do tego trzeba doliczyć bilet z Davao do Manili, który kosztuje 200-300 zł, a nie 10 tysięcy. Tak jak Damian też powiedział na filmie, że nawet jak ma overstay, co jest tak naprawdę jego winą, bo jak ma żonę Filipinkę, to wystarczy za kilkaset złotych pojechać do innego kraju z żoną i wrócić i dostaje się wizę na 12 miesięcy. Kolejna sprawa, jeśli nawet nie ma pieniędzy, ale będzie miał bilet, to go wypuszczą. To tak zwana deportacja, tak jak powiedział chyba Damian na filmie, nie płacąc tej kary za overstay, za brak wizy dłuższy, tylko że nie będzie mógł wrócić na Filipiny, jeśli tego nie zapłaci. I to jest główna sprawa. Kolejna sprawa to jest, w filmie jest Wise, PayPal, ale nie na jego nazwisko. Dlaczego nie jest na jego nazwisko? Dlaczego nie ma konta na swoje nazwisko? Coś jest nie tak. Każdy, masz paszport, zakładasz sobie Revoluta i PayPala na swoje nazwisko, a nie Wilma Mansion 147. Dlatego i Gcash tak samo na nią. Gcash to już troszeczkę inna sprawa, bo ze względu na Gcash to jest, trzeba mieć, prawda, prawo jazdy na przykład na Filipinach, żeby założyć Gcash. I jeszcze kolejna sprawa, którą chciałem Wam powiedzieć. Kolejna sprawa to jest na przykład jego Facebook. Facebook ma założony w grudniu 2023 roku, 15 grudnia. Dlaczego nie używał wcześniej social media? Jest to możliwe. Kolejna sprawa, w mailu, który do nas napisał, do mnie, strasznie podkreślał to, że będziemy mieć z tego korzyści, jeśli nagramy z nim materiał. Nie tylko do mnie tak napisał. Co mnie bardzo, bardzo zdziwiło. Słuchajcie, ja wiem, że są przypadki, depresja i to wszystko, ale coś mi tutaj śmierdzi. I nie tylko mi. Więc dlatego nie ma problemu dla mnie, żeby mu wysłać pieniądze. Już kilka osób się nawet zadeklarowało, że mu wyślę pieniądze, ale troszeczkę za późno, bo na zrzutce już ma ponad 4,5 tysiąca złotych. Jakiś czas temu patrzyłem. Więc już go stać na powrót do Polski. Jest to też nauczka dla innych osób, które jadą na Filipiny i zakochają się w Filipinkach. Są takie przypadki, znam osobiście jedną Filipinkę, która ma dziecko z obcokrajowcem, nie Polakiem, ale żyje z swoją dziewczyną, prawda? A z nim tylko ma dziecko. Więc takie przypadki są i nigdy nie wysyłajcie pieniędzy, swoje zarobione pieniądze musicie mieć na własnym koncie. Chyba że komornik was ściga, no to wtedy to już inna historia, prawda? Ale musicie mieć własne konto i rozumiem, można pomóc, można dawać na dziecko. $2000 to jest bardzo dużo. To jest naprawdę, za to można sobie w dobrej willi mieszkać na Filipinach. I to chyba tyle tak naprawdę, bo nie będę się więcej rozwodził. Chciałem tylko powiedzieć swoje zdanie na ten temat. Mam nadzieję, że główny bohater tego się wypowie i ustosunkuje się troszeczkę więcej do szczegółów, dlaczego tak, a nie inaczej, i będziemy wiedzieć coś więcej.
bo mi się to nie podoba po prostu i będziemy wiedzieć coś więcej. A teraz zapraszam Was na film z Filipin, gdzie kupujemy skuter dla naszej menadżerki, a dokładnie kupuję skuter dla Jerlin, ale pożyczamy jej, żeby mogła się przemieszczać na Filipinach, jak nas tam nie będzie. Dajcie łapkę w górę, komentarz taktyczny, bardzo mi to pomoże. Widzę, że ponad 75% oglądających nie followuje, więc będę bardzo szczęśliwy, jak będę miał komentarze od Was i będę mógł na nie odpisać i się do nich też ustosunkować, Q&A zrobić. I będę miał więcej mobilizacji oczywiście, jeśli będzie więcej subskrypcji. I łapek w górę, żeby algorytm tam zobaczył trochę lepiej. I jeszcze jedna rzecz. Jako że jakoś nie jesteście zainteresowani tym Patronite'em, to uznałem, ogólnie to już wcześniej uznałem, ale Wam tego nie mówiłem, Patronite będzie tylko i wyłącznie do zakończenia budowy. Później, tak naprawdę do końca stycznia, jeśli się nic nie zmieni, później Patronite'a wykasuję, bo będę miał inne rzeczy na głowie niż myślenie o Patronite, wstawianie jakichś reklam z tych Patronite'ów i tak dalej. Jest małe zainteresowanie, mam jednego patrona, bardzo dziękuję Krzysztof za wsparcie i zapraszam na film. Miłego oglądania! Dzień dobry w nowym dniu, z nowym fryzem. Michał Dudkowski, kanał YouTube, Dumaguete, Filipiny. Słuchajcie, przed naszym wyjazdem do Polski jeszcze muszę kupić skuter dla naszego menadżera. I jesteśmy przed firmą, I don't know, Premium Bikes the name. Nazywa się Premium Bikes. Idziemy zobaczyć, po ile mają skuterki. Jakiś taki Yamaha Mio 125 widziałem, mają za 79 nówkę sztukę. Więc zobaczymy, czy jakiś dyskont się uda wyrwać i jak to wygląda tutaj, rejestracja i wszystko. Po ile mają? 125, ale nie ma za co. Jakaś Yamaszka Sniper. 150 Honda, 122 Honda, 150. To takie za duże. Buy me. O, Mio, to jest taka Yamaha 79400. Takie coś małego. Na początek, jak na pierwszy motorbike, to jest ok. Co myślicie? O takiej Mio? Tak to wygląda. Taki zwykły skuterek, no. 80 tysięcy peso to jakieś 6 tysięcy złotych. 79 tysięcy, 77 900 najtańsza ta Mio. Do tego dochodzi rejestracja 2,5 tysiąca peso. O, ten jest fajny, co? Yamaha PG1. Fajnie wygląda. A tu taki manualek macie za 58 tysięcy. Wszystko co nowe to ładnie wygląda, prawda? Ale takiego N-Maxa, tak jak tutaj macie, to taki N-Maxik już kosztuje ile? 153 tysiące. No to już jest 10 tysięcy złotych. Ale mówię, dla mnie uważam, że jak na pierwszy jakiś skuter, to najtańszy 125 wystarczy, żeby się nie pozabijali. How long is the registration? 2 to 3 months, sir. What? 2 to 3 months. 2 to 3 months? Yes, sir. But we can use the It's not motorbike. possible. 2 months ago I buy the car and registration only 2 weeks. 2 weeks. Yes, Yes. in LTO. But our 2 to 3 months according Okay, but when I can drive? after registration. After 3 months? After 3 months, yeah. Słyszeliście? Rejestracja skutera 2 do 3 miesięcy i nie możemy jeździć. Jestem w szoku. Słyszeliście? 2-3 miesiące rejestracja skutera na Filipinach i do tego czasu nie mogę jeździć. Ale nie rozumiem, bo samochód 2 tygodnie wcześniej kupiłem i już mogłem jeździć. Ja podejrzewam, że oni nie mają jakichś układów i musimy pojechać do Yamahy dokładnie
Najwyżej zapłacimy więcej. No nie, no kurde. 2 czy 3 miesiące rejestracja, a tu skuterów na pęczki. No jak to sobie wyobrażają? Sprzedaż nowych tutaj, jak nie można jeździć. Nie mieści mi się to w głowie, słuchajcie. Ładne te skuterki. Wybrałem tego Mio, tak naprawdę chciałem tego Mio, bo poza tym, że jest tani, to ma jeszcze 2 możliwości zapłonu. Ma elektryczny i gdyby powiedzmy padł akumulator, ma też nożne. Nie wszystkie skutery mają to w standardzie. A wiecie, jak na Filipinach jest zaleje, coś tam, więc ten nożny się jednak przydaje. Słuchajcie, jedziemy do jeszcze jednego, bo coś mi się nie chce wierzyć, że aż tak długo. A w ogóle nie powiedziałem wam, wczoraj znajomy z Forda wysłał mi zdjęcia, mamy nowe tablice, w poniedziałek ma nam wysłać do Dumaguete i mamy podjechać do Forda, jak przyjdą gdzieś koło czwartku, piątku, żeby nam zamontowali. No 2 miesiące trzeba przyznać, że trwało. Yeah, but it's like OCR we have after 1 month for the for this car, Yeah. 1 month, and the plate after 2. Very expensive. Alien. Yeah. Right. Yeah. How you doing? Okay, thank you. Ok, jedziemy do następnego. Ojejku. Co myślisz? What you think? Co? You want to give something him? You want to give to Kuya something? What is that? For I what? don't know. I don't know what to say. I For don't speak. food. For food. You can give food. Do you have food? What you have there? We don't have food. We have only drink. Oh, you can give him this. Which one? Wait. This? Oh, mugo mugo. I give him. You give her some money? No. Mugo mugo. Wait, Kuya. Trzymaj. Kuya! I have. Oh, I can give. Thank you. Oh, it's for good food. 5 zł na dobre jedzenie. Słuchajcie, chyba uznaję, że poszukamy jakiegoś tego skutera z drugiej ręki, jakiegoś w dobrym stanie, prawie nowego, zarejestrowanego, bo 3 miesiące jeździć bez praw, bez rejestracji to jest niebezpieczne, tym bardziej, że to będzie pierwszy motorbike, pierwszy skuter dla Jerlin i Agnes będzie go używała, więc też nowy chyba jest niepotrzebny, bo zaraz rozwalą albo jakieś zadrapania, albo coś, oby nie oczywiście, ale musimy kupić kask w takim razie. We need to buy the baby helmet. Yeah. Tak. Kupimy kask, ale to już nie dzisiaj i od jutra, jeszcze od dzisiaj zaczniemy szukać jakiegoś używanego na sprzedaż. Jakbyście się pytali, gdzie najlepiej znaleźć, nie wiem, tak mieszkanie do wynajęcia albo coś tak jak skuter, to najlepszym sposobem, jeśli chodzi o Filipiny, to jest Facebook, Marketplace. Większość osób tutaj używa Facebooka i dużo osób, bardzo dużo sprzedają właśnie przez Facebooka, wynajmują przez Facebooka. Można powiedzieć, że Facebook dla nich to takie nasze OLX. Jak nie wierzycie, to jak przyjdziecie na Filipiny, odpalcie sobie Marketplace na Facebooku i zobaczycie wszystko. Od wynajmu po sprzedaż telefonów, prawda? Wszystko. Więc taki dla Was advice. A my wracamy, bo Matt się źle czuje, ma chyba gorączkę. Tak? You have the fever? Yeah, Mati. Ile? How much? No. She didn't tell me, but she tell me that. I właśnie poszedł spać. Zostawiliśmy go z Agnes i Jessą. Więc musimy wracać. Zaraz nam pyknie 3000 km, zobaczcie. 2935. We need buy mango. Jedziemy jeszcze do Walencji, znaczy wracamy do Walencji, bo tam wynajmujemy w tej chwili mieszkanie. Nasz dom prawdopodobnie w ciągu 3 miesięcy będzie, no 2 miesięcy. O, What the fuck? there. Where? Something. Shit, where? Coś wybuchło. Where is it? It's cable. It's the Which one? electricity. Which one, baby? Nie, coś tam wybuchło. Chyba spięcie było na kablach. Nie zdążyłem tego nagrać, ale był taki żółty kolor, yellow color, yeah? See? To jakby wybuchł transformator albo coś. Filipiny. Takie pół arbuza za
147 za 10 zł. Yeah. Nie wiem po ile w Polsce. Pestkowy, no z pestkami, prawda? 147. 10 zł, 147 peso. Chleb domowy, czyli słodki, i chleb europejski, czyli mamy coś takiego. Naprawdę na Filipinach bardzo ciężko znaleźć normalny chleb, taki jak mamy w Polsce, nie słodki. Takie bułeczki francuskie. Chlebek, wziąłem takie 2 chlebki, żeby zobaczyć. Będę w szoku, jak będzie dobre. A wszystko tutaj niedaleko tego hazardzisty, który się nie odzywa i ten. Bardzo świeży chleb, cały gorący. Taki, jak widzicie, Jelly nie może wyjąć, bo jest za gorący. 240 peso, 18 zł. Nie wiem, ile chleb kosztuje w Polsce, a taki jakieś 6? It's too soft. Ja. Oh, don't touch like that. Sprawdzimy w domu, jak smakuje. Jesteśmy na Filipinach. Chlebek europejski, zaraz przetestujemy smak. Szyneczka z City Hall, od Króla Wsi. I tak, najpierw szczypta keczupu. Kończy się keczup. Dobra. Trochę popieprzymy. Trochę posolimy. I testujemy. Nie ma perfekcji, ale czuję się prawie jak w Polsce. Dobre, polskie, normalne śniadanie. Jessę właśnie pożegnaliśmy i wraca do swojego chorego bankomatu. Więc tak, dzień ogólnie fajny, niedziela bardzo spokojna, basen, wiecie, market i to wszystko. Dołączył nas Jeff, somewhere there, o. Zabierze nas motorbike. Jedziemy obejrzeć w tej chwili używany skuter, jakiś Motorstar Easy Ride 150p za 50 000 peso. Czekaliśmy na Jeffa, żeby pojechać go obejrzeć, bo jeśli się zdecydujemy na zakup, to ktoś go będzie musiał nim wrócić. Jako że Jelly nie umie jeździć, ja będę prowadził samochód, no to musieliśmy zabrać Jeffa. Więc jedziemy w tej chwili do właściciela i obejrzymy go i zobaczymy, co tam z nim. 2023 rok produkcji, bezwypadkowe, 5000 przebiegu. Jestem ciekawy, jak wygląda. Oglądaliśmy przed chwilą motor, nie nagrywałem, mi się coś kamera zacięła. Pierwszy raz DJI Pocket Osmo 3 odmówił posłuszeństwa. Ale dobra, byliśmy u Amerykanina z Kalifornii, emerytowanego wojskowego, który się przeprowadził 1,5 roku temu tutaj do Darwin, do Zamboanga akurat, i chciał motor sprzedać, ale dla mnie coś to śmierdzi. Ktoś kupuje nowy motor, po 6000 km chce go sprzedać. No dlaczego? Ogólnie w wypadku nie było widać po nim wypadku. Zardzewiały to zardzewiały, no bo to jednak tutaj na Filipinach szybciej rdzewieje. Ale Jeff się przejechał motorem i coś tam stuka. Więc poprosiliśmy o discount, o jakąś zniżkę, nie chciał dać. Powiedział, że jutro zajrzy i zadzwoni, jak będzie wszystko dobrze. Ale kurde, ja mam takie przeczucie, kupowałem parę razy samochody i mam takie przeczucie, że jednak nie, coś mi śmierdzi. Dlaczego ktoś sprzedaje motor po, nie wiem, pół roku czy roku jeżdżenia, jak kupił nowy? Ja bym tego nie robił. Chyba, że nie wiem, co musiało się stać, prawda? Może był jakiś wadliwy i tak dalej, no to wtedy tak. Więc zrezygnujemy z tego zakupu. Nie ma znaczenia, czy tam się odezwie, że już jest dobry, czy nie. Jedziemy obejrzeć kolejny motor, tym razem Yamaha Mio 125 za 37 000 peso. 2019 rok, czyli 5-latka. A what the mileage? The przebieg? What's your name? How many kilometers have? Don't tell me. A, nie wiem. Dobra, jak się uda, to jeszcze dzisiaj obejrzymy i może kupimy. Przyjechaliśmy obejrzeć motorki. Zobaczcie, jesteśmy na środku drogi.
prawda? Stoją sobie motorki for sale. Mamy, tutaj jest Mio, Gear, mamy Hondę i tą Hondę chyba Click mamy oglądać za 37 tysięcy. Ja jadąc tutaj myślałem, że kupuję od osoby prywatnej, a nie od handlarza, ale taki mały handlarz, widzicie, można powiedzieć sklep straganowy z ze skuterami. What do you think? All it's nice. This is Gear, but I don't know what year. Jeszcze się okaże, że nie kontaktowaliśmy się z właścicielem, tylko z jakimś pośrednikiem. This one is okay. It's okay? Yeah. Który Ci się podoba? Ten? It's Mio i 125S. Pytanie, który rocznik? But if you like it, this is okay. But the grey is very nice. But what? This? No wyglądają jak tanie motorki, prawda? We go there? Okay. There's a lot of fun back there. Car. Abog na siya kayo, nagano siya. Kani siya ma'am kapangsun tanan. Dla menadżera taki wystarczy zupełnie. Get Ale, what's the name of that? Agnes? Just like this, sir. Nas. Si ma'am bago ra kayo. Wala na mabugan di sa mabon mo. Dili mo kita glangas man. Wala pa siya limpyo kayo. Oh, wapo kay tingog. Agto naman ko ni is ma'am. Dili to yung sticker nga nani bato na nani na yung sticker. Bago ni siya ngamiyo. The Mio Mio. The lights. Lights. Co myślicie? Chyba go bierzemy, wiecie. Jak się popsuje, to się szybko naprawi. Wiecie, 30 chyba 7 tysięcy peso. Strasznie głośno, więc później Wam opowiem, jak załatwimy wszystkie sprawy. Taon diri ma'am maglawas. 0892 ang 4-digit number. Dapat pareho ko na diri ma'am. 0892. Kani. No, Diri na 0894 mo daw. 0892. 0892 na. 0892. Okay. Dapat pareho ko na chassis number. Okay. Nya kani siya ma'am kinahanglan og na ko ni siya authorization code, plate number, mga details pa ng motor. Ang naay didapsil ni Carl Mark Prisma. Harap siya ID. Carl Mark. Oh, Malaysia. Ay siguro silingan na mo tagabungaw ra mo? Oh. Idę sprawdzić jak dzieci. Dziewczyny tam, a dzieci tu. Wait. Show little to Lily Mat. Dzieci, ok. Dobra, podoba mi się tam. Kurde, używka to 37 tysięcy peso to jest ile? 2,5 tysiąca złotych albo i mniej. Za coś jeżdżącego. Jest? Will be expired is 31. What She said, 31? she said 31 1 year pa, expired. Basta 2025. No importante yes, ma'am. you need every year you need go and Importante ano man wala LTO issue, LTO alarm, registrado pa man. yeah, it's normal baby. Wala siya importante ma'am. Przegląd się kończy do końca miesiąca. Hotel kuya? Kani. Negocjacje trwają, ponieważ przegląd się kończy do końca miesiąca Akala ko brand new yun. i chcą wytargować jeszcze jakieś 50-60 zł. Czekamy teraz na brata Jerlin, żeby odebrał motorbike, żeby sprawdził silnik, bo on trochę tam się więcej zna i zobaczymy, czy kupimy, czy nie.